Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym coraz gorętszym studio, a gościem już poprzez łącza Zoom jest w nim pan Sebastian Pitoń, którego witam. Ja również witam szanownego pana redaktora. I co za tutaj profesjonalny mikrofon nam zabrzmiał. Usłyszeli Państwo te doły, te góry, prawda? No świetnie się słyszymy. Nie zawsze tak bywało, ale nie o tym chcę oczywiście dziś rozmawiać. Natomiast tematem chciałbym, żeby tej rozmowy była sprawa pana Rymanowskiego, bo to bardzo ciekawy kasus. Czy nie uważa pan, że to jest coś niezwykłego, że jeden facet wyrwał się z tego mainstreamu, prawda? Niezwykle popularny dziennikarz, Radio Z, Polsat, wcześniej TVN, nagradzany, rzeczywiście z niesłychaną popularnością. Wydawało się taki przeciętny, taki ugładzony, prawda, uczesany, bez kantów, jeśli rozumieją Państwo, co mam na myśli. I nagle wyrwał się tej grupie trzymającej władzę, założył własny kanał na YouTube i ich zdradził i zaczął zapraszać ludzi spoza głównego nurtu, którzy przeczą wszystkiemu temu, co mówi w telewizji Polsat i w Radio Z, którzy podważają autorytety, podważają przekazy dnia. Wydarzyła się katastrofa. I mainstream, i ten główny nurt medialny zareagował hejtem, wybuchem złości, no także myślę, no, jakimiś kalumniami nieusprawiedliwionymi, nieuzasadnionymi zarzutami wobec pana Rymanowskiego. Jak pan widzi tą sytuację? No, mnie ona bardzo cieszy, bo panie Piotrze, ja jestem optymistą i w związku z tym uważam, że ludzie są wrażliwi na prawdę i tak naprawdę bycie takim propagandzistą to jest jednak bolesne dla człowieka uczciwego. Człowiek uczciwy chciałby jednak, zwłaszcza kiedy jest dziennikarzem, ja myślę, że pan to doskonale wie, dowiadywać się prawdy, generalnie eksplorować gdzieś tą rzeczywistość, żeby się dowiedzieć jak najwięcej o niej, tego jaka ona jest naprawdę. I myślę, że pan Bogdan właśnie jest takim człowiekiem, że jego ciekawią pewne rzeczy, on zadaje pytania, on jest taki troszkę wycofany, bo to też, proszę zauważyć, trudno powiedzieć, jakie pan Bogdan ma poglądy polityczne. On się za bardzo z nimi nie ujawnia. On podobnie jak pani Monika Jaruzelska jest w stanie rozmawiać z każdym, trzymając swoje poglądy jakby gdzieś tam z tyłu, tak, nie narzuca się, no, nie strofuje tam swoich gości i tak dalej, tylko stara się z nimi racjonalnie rozmawiać, wydobywać z nich to, co jest z nich jakby najciekawszego i myślę, że to jest właśnie takie prawdziwe dziennikarstwo. No i to myślę, że wkurza. To po prostu wkurza. Ja się absolutnie z panem zgadzam. Myślę, że najbardziej wkurzyło cały ten główny nurt od TVN-u po Gazetę Wyborczą, poprzez Polsat, telewizję publiczną et consortes. Myślę, że najbardziej wkurzyło to, że te wywiady w internecie, te bez cenzury, te otwarte, te bez czarnej listy medialnej gości, to one mają niesłychaną popularność. Ten ostatni z panią Cichosz, ale były i inne na ten temat, z braćmi Rodzeń, o żywności, o takich prostych, apolitycznych sprawach, o żywności i żywieniu ludzi, to on ma ponad 2 miliony, panie Sebastianie. I to jest przedmiot największego pożądania i wściekłości i zazdrości tych ludzi. Bo jak obliczył Newsweek, to on tyle zarobił na tym wywiadzie, ile cały Newsweek ma budżetu w tym pokoju redakcyjnym, gdzie siedzą i piszą. więc Rymanowski pokazał, że można. Ja wiem, jak to się dzieje, bo zawiadywałem też dużymi zespołami dziennikarskimi, także w Polsacie News, w telewizji Biznes, w telewizji Republika, w Polsce.pl. Wiem, jak to jest, że najpierw jest taka
Cenzura, no bo trzeba być wiarygodnym, bo trzeba mieć twarde dane, bo trzeba mieć źródła i autorytety pomagają w dobraniu właściwych odpowiedzi, które nie są ryzykowne, które nie są do podważenia łatwego. Więc dziennikarz najpierw idzie, wychowując się w newsroomie wśród innych swoich kolegów, taką drogą prostą. Taką wydawałoby się bezpieczną, a jest rodzina do utrzymania, a jest kredyt na dom, a coraz trudniej o pracę, więc się tego trzyma. Ale później jak u świętego Augustyna następuje iluminacja. Później po którymś wywiadzie, po którejś wywrotce, gdzie rzeczywistość zderza się z pewnymi tezami, tak jak to było w czasach COVID-u, prawda? W pewnym momencie rzeczywistość zderzyła się z tezami powszechnie uznawanymi za właściwe. Dziennikarz zaczyna być coraz bardziej rozdarty. I ci, którzy są makiawelistami i ludźmi, którzy mają gruby pancerz, ci wytrzymują w zawodzie, a ci, którzy są z wątpliwościami, gdzieś słabsze jednostki, może takie, które zbyt mocno polegają na pewnym świecie wartości, zbyt mocno to oczywiście cudzysłów, no to one są do wychwycenia przez te poza-mainstreamowe wilki. Prawda? I chyba ten COVID był takim najlepszym testem dla świata, jak to było, jak to jest, prawda? Co działa w dziennikarstwie, a co nie działa. Kiedy człowiek bierze stronę swoich odbiorców, a kiedy bierze stronę swoich wydawców. No, ja miałem taką przygodę właśnie w COVID-zie, że przyjechała do mnie ekipa TVN-u. Moja żona mówi, nie wpuszczaj ich, bo to wiadomo, TVN kłamie. Ja mówię, kochanie, nie bój się, wpuszczę jak wszystkich i porozmawiam z nimi. I zacząłem z nimi rozmawiać. Tego materiału, który nakręcili, którzy puścili, to było 30 sekund, a gadaliśmy 2 godziny. I muszę powiedzieć, że starałem się po prostu rozmawiać z nimi normalnie. Czy im się to wszystko klei? Czy oni sobie tak wyobrażają epidemię, tak? Że nie ma żadnych sekcji zwłok, żadnego badania, żadnego testowania leków. Nic takiego nie ma. Nic nie wolno robić. Tylko czekamy wszyscy na zbawienie szczepionek, kompletnie nietestowanych. Czy wizje takich pandemii, które przecież w Hollywood były, czy one nie wyglądają przypadkiem inaczej? No i oni zaczęli mówić, że tak. I muszę powiedzieć, że udało mi się chyba ich przekonać, bo ten materiał, który nakręcili, który miał być materiałem pod tytułem nie jedźcie na Podhale, bo tam są wariaci i wszystkich was zabiją, bo się nie chcą szczepić. Oddźwięk tego materiału był hurra, jacyś normalni ludzie, jedźmy tam. W związku z tym, a to było TVN. W związku z tym wydaje mi się, że pan Bogdan Rymanowski, który przecież też był w TVN, on teraz w Radiu Z też jest przecież dziennikarzem, można powiedzieć, że centrolew, ale on jest takim, powiedziałbym, polskim Tuckerem Carlsonem. Człowiekiem, który jest własną marką, tak, który się wybił ponad te wszystkie swoje stacje. On jest w tej chwili silniejszą marką niż, no nie uwierzę, niż Radio Z, ale on jest tą osobowością właśnie chyba dzięki temu, że stać go było na pewien obiektywizm, na zadawanie trudnych pytań, tak, niektórym ludziom, też tym swoim Radio Z, trzeba powiedzieć. No i to jest nareszcie dziennikarstwo. Mnie cieszy, bo ja uważam, że jeśli się zestawi 2 rzeczy, dobrego dziennikarza i złego dziennikarza, to dopóki nie ma tego dobrego, to można się łudzić, że ten zły jest dobrym dziennikarzem. Ale jak się zestawi dobrego i złego dziennikarza, to ludzie widzą, że jednak ten obiektywny, ten szukający prawdy, to jest prawdziwy dziennikarz, a nie tamten, który po prostu opowiada same te kocopoły. I cieszy mnie bardzo taka osoba jak pan Bogdan Rymanowski i ten jego konflikt i to, że się tak Newsweek i tak dalej, cały ten centrolew na niego rzucił, bo to oznacza, że to jest niebezpieczne zjawisko. To jest niebezpieczne zjawisko, jak mówił papież Jan Paweł II, to prawda nas, i nie tylko papież, to prawda nas wyzwoli. W związku z tym ja się z tego bardzo cieszę. No i teraz mamy przed sobą wielki test. Wielki test na prawdę w życiu publicznym. Wywalą go czy nie wywalą?
Moim zdaniem, No, jeśli go wywalą, to, to oznacza, że Chińczyki trzymają się mocno. To znaczy, że stary system Big Pharma, stare komuchy i stare kiełkuty nadal rządzą tym całym biznesem. A jeśli go nie wywalą, no bo to jest rzeczywiście, tak jak pan powiedział, bardzo silna marka. To jest kosztowna rzecz. Wywalenie z Radia Z czy z Polsatu Rymanowskiego, no to jest pewna utrata udziałów w rynku. I to nie małych udziałów w rynku, myślę. Więc jeśli go nie wywalą, a tu jest ten haczyk i punkt zaczepienia Rymanowskiego, jego popularność właśnie, no to będzie to jakaś wyrwa, to będzie to jakaś dziura w burcie owego Titanica, która może go doprowadzić na samo dno oceanu. Tak sobie myślę. to ja bym powiedział odwrotnie, że to jest korek w dziurze, który spowoduje, że ten cały Titanic zwany Polską może nie zatonąć, czy też przestrzeń wolnego słowa. Tak, o to lepsze chyba, tak. Tak, bo przecież tylko to nas może uratować. Tak powszechnie kłamiemy w życiu publicznym. No, to znaczy, ja absolutnie nie poczuwam się do tego. Prowadzę ten kanał bez żadnej cenzury. I wiem, że i pan. Ja potwierdzam. Wiem, że i pan tak swoją działalność publiczną traktuje. Ale zobaczmy, kłamiemy na temat tego, na temat całej tej wojny ukraińskiej, kłamiemy na temat Unii Europejskiej, od pisowskich mediów po lewicowe. Wszyscy kłamiemy na temat polskiej gospodarki. Kłamiemy i budujemy fałszywą narrację dotyczącą sprawy esencjonalnej, czyli żywności. To jest niebywałe, bo przecież ten program, który zrobił tą wyrwę w murze, o którym mówimy, on jest o jedzeniu, prawda? O żywności. O czymś tak podstawowym, że jak tutaj można kłamać? Jak tutaj można, prawda? No, jak można na tym poziomie oszukiwać człowieka? To pokazuje całe zło tego systemu. To pokazuje, podobnie jak sprawa COVID-u, gdzie ja tutaj jestem troszeczkę nawróconym, bo ja uwierzyłem w to wszystko. Ja przyznaję się i byłem szczepionym i rzeczywiście nie byłem sceptyczny. Nie zapaliły mi się lampki. A zatem zobaczmy tutaj, jak można publicznie kłamać w tych wielu obszarach, w których te internetowe vlogi mają swoją rację bytu i one podważają to, co nazywamy rzeczywistością, to, co nazywamy tym kadłubem, tym murem, który nas sidła, czyli sidli. Także myślę sobie, że to są niezwykle ważne rzeczy i to wydarzenie z tym panem Rymanowskim i dalszy ciąg, co się wydarzy dalej, to mogą być, tak jak pan powiedział, przełomowe wydarzenia, przełomowe chwile dla przyszłości Polski. Czy prawda się utrzyma? No, dokładnie. To ten z panią profesor Cichosz to nie był jedyny taki kontrowersyjny wywiad, ale to był ten, który nazwijmy to już został zauważony przez mainstream jako absolutny skandal. No bo tam był też dr Witczak, który opowiadał o szczepieniach dzieci i mnóstwo tego rodzaju tematów, które były, no zdecydowanie nie były to tematy, które dotychczas były poruszane w mainstreamie. W związku z tym być może ten numer, jaki pan Rymanowski zrobił, być może oczyści trochę media. Może będzie moda na takie właśnie dziennikarstwo. Na dziennikarstwo, które się nie boi zadawać pytań, bo to są nie tylko takie pytania, ale pan Rymanowski też zadaje dobre pytania politykom. Teraz to akurat nie pan Rymanowski, ale była seria takich wywiadów z panem Leszkiem Millerem na temat Rosji i Ukrainy, gdzie pan Kraśko, zdaje się, jakoś tak był totalnie zbulwersowany faktem, że ktoś taki jak mnie, że gdyby był jakimś pijaczkiem spod budki z piwem, to mógłby sobie gadać, co mu ścina na język przyniesie, ale on, były premier i mówi takie rzeczy, tak?
że przecież czy on nie wie, że takich rzeczy się nie mówi i tak dalej, i tak dalej. No i co można powiedzieć, że ja nie wiem, czy specjalnie jest to tak sterowane, żeby ta narracja się rozjechała, żeby ludzie widzieli, że ci propagandyści w głównych mediach, oni po prostu są propagandystami. A tacy ludzie właśnie jak Leszek Miller, który przecież nie jest człowiekiem jakiś tam z naszej bajki, tak? Jakiś socjaldemokrata, czyli nazwijmy to post-PZPR-owiec. No ale mimo wszystko, na tle tych wszystkich innych ludzi, to on w tematach ukraińskich można powiedzieć, że mówi prawdę. Pan Rymanowski jest dziennikarzem z krwi i kości. Jeśli tego rodzaju postawy mimo wszystko są w tej chwili w mediach, to one pokazują widzom, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. I to widać gołym okiem. I dla mnie to jest bardzo ożywcze, jest to nadzieja na jakąś zmianę. Fantastycznie, że prawda może być jakimś mechanizmem rynkowym, jakimś mechanizmem społecznym, który może powodować jakieś dobre zmiany. I myślę sobie, że trzeba tutaj przywołać przykład Grzegorza Brauna i Korony, Konfederacji Korony Polskiej. Proszę zobaczyć, przecież cała ta partia, a może i szerzej, bo to już jest coś więcej niż partia, to jest już ruch społeczny. No teraz przyłączyli się ci bezpartyjni samorządowcy, są w Koronie i zbuntowani przeciwko polityce rządu, rolnicy, są i przecież ludzie też patrzący inaczej na politykę zdrowotną, którą współcześnie uprawia główny nurt. A zatem jest to szerszy ruch społeczny, który właściwie nie istnieje w głównym nurcie medialnym. Istnieje w głównym nurcie medialnym jako, to się mówi highlight, jako taka maskotka, zły przykład, rekwizyt, a nie narracja, prawda? Tak bym to rozróżnił, że jest w głównym nurcie oczywiście pan Grzegorz Braun, istnieje, ale jako mówię rekwizyt, jako ten zły, jako pewne egzemplum czegoś, czego nie powinno być w głównym nurcie. I on swoją pozycję, a dzisiaj mamy wyniki na poziomie 10-11% partii Korona, no to on tą swoją postawą i tym działaniem poza głównym nurtem medialnym pokazuje, że on się staje coraz mniej potrzebny, że on się staje coraz mniej ważny i coraz mniej główny, prawda? I tutaj widzę fenomen i współczesności, współczesnych mediów elektronicznych i też umiejętności korzystania z tych mediów przez osobę nieprzypadkową, pana Grzegorza Brauna, który jest no, też wykształconym reżyserem filmowym, jak wiemy, i osobą, która stworzyła całą swoją narrację, koncepcję rozwalenia tego w puch. Skuteczną. No, ja też jestem od jakiegoś czasu członkiem Korony. Od chyba jakiejś, no nie pamiętam, to jest kwestia kilku miesięcy. No bo tak zawsze działałem lekko na skrzydle, ale właśnie chciałem powiedzieć, że cały czas jest utrzymywana taka narracja, że Grzegorz Braun jest hepenerem i ma po prostu pułk swoich wyznawców, tak, którzy po prostu ślepo w niego wierzą i żadnych tam nazwisk, czy żadnego zaplecza intelektualnego, czy żadnej konkretnej jakiejś sprecyzowanej myśli politycznej za tym nie ma, co jest nieprawdą. Myślę, że Polacy się przekonają dosyć szybko, że jest dużo lepiej niż im mówią media głównego ścieku, bowiem w tym szerokim froncie gaśnicowym, jak to pan Grzegorz Braun określa, jest bardzo dużo intelektualistów, którzy się zajmują po prostu myślami o tym, jak tą Polskę naprawić. Ja też osobiście zrobiłem think tank Wielki Renesans Polski, gdzie już w tej chwili jest tam myślę, że ponad 20 osób i mamy kilka bardzo ciekawych stolików. Stolik gospodarczy z Jackiem Wilkiem chociażby, gdzie tworzymy koncepcję, w jaki sposób zrobić system podatkowy, który by mógł wyeliminować urzędy skarbowe i w ogóle taką sytuację, że nie trzeba się przejmować
płaceniem podatków, bo one się płacą automatycznie, co jednocześnie powoduje, że wielkie koncerny nie mogą ich uniknąć. No i takich mamy stolików odnośnie też właśnie medycyny, edukacji, kultury, polityki zagranicznej. Słowem rozbudowujemy pewną wizję Polski i proszę mi wierzyć, to jest wizja bardzo ciekawa. Ja będę starał się też prezentować na łamach jakichś czasopism typu Najwyższy Czas, czy być może Myśl Polska. Słowem tworzymy nie tylko wsparcie, tak, naszego wodza Grzegorza, który jak ma wenę, to coś tam odwali, tylko że idzie za tym, wydaje mi się, że unikalna na tle pozostałego rynku politycznego w Polsce wizja nowej, dużo lepszej Polski, tak? Takiej zdrowo zarządzanej, zdrowo zbudowanej według dobrych wzorców, bo trzeba powiedzieć, że cały XX wiek to jest wiek, który tak naprawdę był wiekiem odbierania nam wolności. W związku z tym mnóstwo konstruktów, które tutaj działają, mimo tego, że mamy XXI wiek, mnóstwo wspaniałych technologii, tak? No, internet, sztuczna inteligencja, no naprawdę mamy narzędzia wyjątkowe, jeśli chodzi o dostęp do informacji, a my ciągle w tym zarządzaniu społecznym no, jesteśmy tragiczni, tak można powiedzieć. I trzeba powiedzieć coś bardzo dobrego, to znaczy Konfederacja Korony Polskiej, widać to wyraźnie, przejęła pałeczkę pierwszeństwa, tej innowacji, tego najbardziej zaangażowanego propolskiego nurtu od Konfederacji. Prawda? I widzimy na przykład Stowarzyszenie Marszu Niepodległości, czyli Ruch Narodowy i Konfederacja, dzisiaj sprzymierzyły się z pisowską Republiką i pan Bosak myśli tutaj obecnie pisowską, prawda, Telewizją Republika i pan Bosak zapewne już tutaj bardzo precyzyjnie ustala plan koalicji z PiS-em. Z kolei pan Mencen i pan Wipler grają na fortepianach mediów liberalno-lewicowych, a co robi w tym czasie i też w pewnym sensie sprzedają duszę i idą na kompromisy pewne narracyjne, kompromisy w postulatach politycznych z tamtą stroną, te dwie partie tworzące Konfederację, a widać wyraźnie, że Konfederacja Korony Polskiej idzie swoją drogą, zbiera te środowiska, prawda, i pozostaje czysta, jeśli chodzi także o te kompromisy. I doceniają to ludzie. Ale widać to tylko poza głównym nurtem. I być może uda się panu Braunowi, tak jak Donald Trump wykorzystał świetnie właśnie te nowe media, te media społecznościowe, te media spoza tłustych misi, czy misiów, bardziej poprawnie po polsku, to może uda się mu tak samo wykorzystać ten mechanizm medialny, te nowe trendy medialne i osiągnąć podobny sukces. Bo ja bym bardziej do pana Brauna porównał Trumpa niż do pana Nawrockiego, który jednak ten kompromis na szerszą skalę zawarł. No i widzimy po pierwszych jego decyzjach, że już nie taka z niego brzytwa, prawda? Tak, no ja liczę na to, że korona Grzegorza Brauna utrzyma tą jakość polityczną, którą też wyznacza właśnie sam lider, tak? Sam lider, który robił świetne filmy, który jest człowiekiem z bardzo otwartym umysłem, z bardzo dużą wiedzą historyczną i nie tylko. W związku z tym można powiedzieć, że podnosi on nieźle poprzeczkę i co za tym idzie, nie ma tendencji do wycinania. Nie wiem, panie redaktorze, czy pan pamięta, chyba właśnie u pana Bogdana Rymanowskiego wywiad ze Sławkiem Mencenem, w którym pytany, jacy są jego tacy politycy, na których się wzoruje, to powiedział, że Tusk i Kaczyński. Powiedział, że Tusk dlatego, że tak wycina swoich oponentów politycznych, że nawet nikt nie wie, że to on. No i to jest taka, zauważyłem w naszym świecie taka maniera, że jeśli jest jakiś przywódca i pojawia się ktoś,
kto może mu zagrozić, kto intelektualnie czy jakoś inaczej stanowi jakąś konkurencję, no to się go wycina, żeby przypadkiem nie urósł. Ja myślę, że pan Grzegorz Braun ma tą zaletę, że on się nie boi tego, że on jakoś w koronie nie boi się tego, że ktoś mógłby go przerosnąć, a tak sobie myślę, że nawet gdyby ktoś urósł w odpowiednią sytuację, to pan Grzegorz by się ucieszył. Mam takie wrażenie, że jest ich tam w tej partii kilku. Strategia Ronalda Reagana. Musimy kończyć. Panie Sebastianie, bardzo pana przepraszam, no nasz czas minął. Moim gościem był Sebastian Pitoń. Rozmawiałem z nim o sprawach medialnych tak naprawdę, o tym, co się dzieje, o kwestii pana Rymanowskiego. Jeśli ten wywiad spodobał się Państwu, jeśli coś wniósł do Waszej wiedzy, bardzo proszę, możecie w mediach społecznościowych nas wesprzeć. Tu jest link do Buy Coffee. Proszę, skorzystajcie z tego linku. A jeśli oglądacie nas w telewizjach kablowych, to proszę dopiszcie ten kanał do ulubionych. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.